serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy chałkę drożdżową z kruszonką pieczoną w foremce. Chałka jest drożdżowa, więc zaczniemy od zaczynu, do którego potrzebujemy 20 g drożdży świeżych, 150 ml ciepłego mleka, 1 łyżki mąki pszennej i 1 łyżeczki cukru. Do miski kruszymy sobie 20 g drożdży świeżych, dosypujemy 1 łyżkę mąki pszennej i 1 łyżeczkę cukru, dolewamy 150 ml ciepłego mleka, ciepłego, czyli taką temperaturę powinno mieć między 30 a 35 stopni Celsjusza. Wszystko ze sobą mieszamy, żeby się rozpuściło i połączyło. A następnie przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką i odstawiamy na 15 minut, żeby zaczął pracować. A teraz będziemy kontynuować ciasto i potrzebujemy kolejnych składników. 380 g mąki pszennej, 30 ml roztopionego masła, 90 g cukru, 1 jajka i szczypty soli. Będziemy robić również kruszonkę, do której potrzebujemy 25 g masła, 50 g cukru pudru i 1 łyżki mąki pszennej. A jeszcze do całości ciasta potrzebujemy 1 jajko, później będziemy nim smarować nasze ciasto. Po 15 minutach, kiedy zaczyn ładnie pracuje, dosypujemy 90 g cukru, dodajemy 1 jajko, dosypujemy 380 g mąki pszennej, ale nie całość, zostawmy sobie troszeczkę na później do podsypywania, szczyptę soli, roztopione 30 ml masła, ale również wystudzone, ma być roztopione i wystudzone. Wszystko ze sobą mieszamy łopatką albo łyżką, tak żeby mąka wchłonęła płyny wszelkie. Następnie jeszcze w misce zagniatamy ręką ciasto, a po kilku minutach blat obsypujemy mąką, przerzucamy ciasto na blat i będziemy je wyrabiać. Tak 10-15 minut spokojnie wyrabiamy. W trakcie wyrabiania ciasto będzie zmieniało konsystencję, będzie coraz mniej klejące. Na początku możemy sobie lekko podsypywać mąką, którą zostawiliśmy. Pod koniec wyrabiania ciasto powinno być plastyczne, nie klejcie do ręki ani do stolnicy. Kiedy uznamy, że ciasto już dobrze wyrobiliśmy, zawijamy boki do środka. Rolując obracamy ciasto i robimy ładną kulkę, zagarniając wszystko pod spód. Taką kulkę wkładamy do miski obsypanej mąką. Ciasto z góry lekko też obsypmy mąką. Możemy tą mąkę rozetrzeć, żeby nie było jej za dużo. Przykrywamy ściereczką albo folią spożywczą i zostawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Godzina to jest umowna, ciasto musi wyrosnąć, jak jest chłodniej, no to będzie stało dłużej. Teraz zajmiemy się kruszonką. W rondelku roztapiamy 25 g masła. Dosypujemy 50 g cukru pudru i 1 łyżkę mąki pszennej i wszystko ze sobą mieszamy. Nadal ogrzewamy rondelek od spodu małym gazem. Składniki muszą się połączyć, a pod koniec mieszania i łączenia składników powstanie nam taka grudka. I tak ma być. Zostawiamy, później będziemy używać. My kontynuujemy pracę z ciastem po 60 minutach u nas. Zdejmujemy ściereczkę. Nasze ciasto wyrosło w ten sposób. Ponownie obsypujemy blat mąką, przekładamy ciasto na blat i parę minut wyrabiamy, żeby je odgazować. Po paru minutach wyrabiania dzielimy ciasto na 3 mniej więcej równe części. I każdą z nich
wałkujemy na długość około 45 cm. Wałkowanie ciasta drożdżowego nie jest takie proste, ale udało się. Mamy 3 wałeczki, które będziemy teraz zaplatać w warkocz. Najpierw sklejamy górę wałków dosyć dobrze, podkładając pod spód klejenie. Następnie przekładając wałki formujemy właśnie warkocz. Spód również ze sobą sklejamy, podkładając sklejenie pod spód. Bierzemy sobie keksówkę o wymiarach 12 na 35 cm. Smarujemy ją margaryną. Nie olejem, tylko margaryną. Możemy ewentualnie keksówkę wyłożyć papierem do pieczenia. I zostawiamy na 15-30 minut przykryte ściereczką lub folią spożywczą do podwojenia objętości. Będziemy go teraz smarować jednym rozbełtanym jajkiem. Musimy to zrobić dokładnie, żeby później kruszonka miała się do czego przyczepić. No i teraz kruszonka. Pamiętają Państwo, to była jedna gruda. Łamiemy sobie na części i między paluszkami rozkruszamy na mniejszą część, obsypując całość. Tak wygląda efekt ostateczny, który wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczemy tak około 30 minut. Po upieczeniu wyciągamy keksówkę z piekarnika, lekko studzimy, a po lekkim przestudzeniu naszą chałkę drożdżową wyjmujemy w ogóle z keksówki i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Chociaż nie wiem, czy to się Państwu uda, bo na ciepło jest najlepsza. A z masełkiem znika w mig, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.